Siemacie, witamy Was w nowym formacie. Ja jestem Michał z kanału Alien Adblock, a to Kamil, Fotomotoblog. zapraszamy Was na T2K. Tańcowały dwa kanały. Słuchajcie, to będzie nowy format, który będziemy sobie tworzyć razem, dlatego Tak. że lubimy gadać i gadamy tak dużo, że nasi bliscy mają tego powyżej uszu, a teraz udajemy, że robimy to zawodowo, więc nas wypuszczają z domu. Jest łatwiej wtedy, dzięki temu. To jest nowy, wspólny format. Tańcowały dwa kanały, T2K będzie się pojawiał. Zobaczymy, jak będzie to ewoluowało. Będzie się pojawiał raz u mnie, raz u Kamila. To jest zajawka. Jak to wyjdzie, co z tego wyjdzie dalej, to zobaczymy jeszcze. Będzie to się rozwijało powoli. Co nam wpadnie do głowy, to będziemy starali się to wykorzystać. Jak na razie pomysłów jest dużo, tylko trzeba to wszystko ustabilizować. I między innymi dlatego to powstało. Podobnie jak ADV Log, czyli w sumie coś, nazwa, która powiązała nasze dwa kanały albo nasze ścieżki, bo ja miałem taką serię filmów, Michał miał tak nazwany kanał. Gdzieś tam zagadaliśmy do siebie. Jak wiecie, byliśmy też częścią jednego projektu, w który włożyliśmy bardzo dużo pracy na początku tego roku kalendarzowego. Natomiast sytuacja rozwinęła się w kierunku takim, w jakim nie mogliśmy podążać. W związku z tym macie de facto od nas teraz adblock.pl i T2K. Tak jest. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz i przechodzimy do materiału. Lokowanie produktu. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Lubelska Przystań Motocyklowa i jej kawusia. 3 słowa na temat tego, jak ten format przynajmniej na razie będzie wyglądał. To jest projekt rozwojowy generalnie, umówmy się, i to miało być na końcu, ale możemy teraz nawet o tym wspomnieć, że no, trochę fajnie, jakbyście wy brali w tym udział i coś podpowiadali, jeśli coś chcecie widzieć, coś konkretnego. Coś Was boli? Tak, coś Was boli, nie wiem, macie z czymś problem, a my moglibyśmy w tym pomóc, bo gdzieś tam mamy troszkę inny zasięg albo inne możliwości. Albo chcecie znać nasze zdanie? Walcie śmiało, tak, dokładnie, to walcie śmiało, tak samo jak często właśnie ten motocykl przedostaje, żeby właściciel, który i tak jeździ tym motocyklem, żeby jeszcze dowiedział się nowego zdania na temat swojego motocykla. No, Ale to jest niesamowite, a najbardziej mnie rozpierdziela, jak dostaję od kogoś czyjś prywatny motocykl i powiem, że super fajnie się jeździło i jest takie rozczarowanie, myślałem, że trochę bardziej go zjedziesz, nie? Tak, po prostu. Ale to też jest piękne, ten hejt. Piękne, nie? Tak, który sami wszędzie gdzieś tam chcą ci nasi ludzie wyszukiwać, tak? Kanalizując to troszeczkę. Tak. Chcemy, żebyście brali w tym udział i powiem Wam, jak nam w tym pomóc i jak wziąć w tym udział na końcu. A teraz to, jak my sobie wymyśliliśmy. Chcemy poruszyć kilka ciekawych tematów. No tak. Chcemy, żeby zawsze każdy odcinek poruszał jakiś istotny problem, istotny temat, taki związany z życiem motocyklistów, z funkcjonowaniem nas w tym kraju, w środowisku, na ulicy i tak dalej, i tak dalej. Zresztą zobaczycie. Zrobimy sobie na koniec takie śmieszkowe hot or not, dlatego że pojawia się sporo motocykli cały czas gdzieś tam na rynku i niektóre nam się podobają, a inne są kompletnie bez sensu i brzydkie. O, tak. Jest masa takich, o których nawet nie warto wspominać w szerszym zakresie, że wypośrodkujemy sobie. Także będą wspomniane. Wybierzemy wybierzemy sobie to najciekawsze. Negatywnie i pozytywnie. A Zaczynamy od wiadomości, od ciekawych wydarzeń. Tak. Tudzież premier, no to na pierwszy rzut może iść nowa marka na rynku. Znaczy nowa jak nowa. Stara, bo już produkuje od paru dziesięciu ładnych lat, ale na polskim rynku pojawiła się świeżo. Z tego co wiem już po pierwszych jakichś wrzutach, które miałem na swoich social mediach, to nie wszyscy mają, co to jest w ogóle za marka, skąd ona się wzięła, a trochę się tam nazmieniało. Mówię o Motomorini, czyli włoska teoretycznie firma, która została, jest produkowana przez Chińczyków, jest finansowana przez Chińczyków, może tak, to jest lepsze słowo, ale robią to tak naprawdę na bogato. Mimo że fabryka jakoś nigdy w mojej świadomości nie była mega super, to pierwsze obcowanie z pierwszym sprzętem, ze Scramblerem, którego niedługo będziecie mogli widzieć na moim kanale, pokazało, że fajne rzeczy potrafią robić przy współpracy z Włochami. W ogóle Włochy Włosi umieją, nie? Tak, Włosi umieją potrafią. Dużo firm chińskich właśnie, nie wiem czemu ciągnie do tych Włoch strasznie i dużo tam jest takich... atakuje się, tak, nie? Tak, a jakimś cudem włoskie marki, mimo że fajne motocykle robią, to upadają. Ci, co mają hajs, inwestują w nich. Dzięki temu mamy kolejne fajne motocykle.
Kamil, pojeździłeś trochę już trochę motomobilem, nie? tak, przynajmniej jeden mam zajawkę. I co myślisz? Bo ja na razie do tej pory tylko widziałem i pomacałem sobie Znaczy to jest i tyle mam doświadczenia jeszcze. znana nam konstrukcja i to nie od dzisiaj, bo tam jest kopia, słowo, za które się podobno konstruktorzy Motomorini obrazili, że to jest kopia silnika Kawasaki. Że to jest tak zmieniony, to jest ta platforma, która jest tak zmieniona, że to już zupełnie nie ma przypominać Kawasaki R6. Jak na moje oko, ucho i odczucia bardzo mocno przypomina Kawasaki dźwiękiem i sposobem pracy. Może na papierze jest troszkę słabszy, ale plus te wszystkie bariery, które tam zrobili w nim, plus nowy wtrysk Euro 5 i tak dalej, to powoduje, że ta maszyna jest taka troszkę wygładzona, troszkę przyjemniejsza do jazdy, ale taka dalej znajoma. No, CF Moto ma ten sam silnik i to zresztą nie zdziwiłbym się, gdyby tam też jakieś były powiązania z nimi. Może w tak. jednym z których kolejnych odcinków trochę się pochylimy na temat powiązań między markami. Tak, nie? tak, to myślę, że będzie całkiem ciekawa opcja. I co tutaj mówić, na pewno na bogato są zrobione te sprzęty. No, wyglądają, umówmy się, Escape wśród adventure'ów wygląda pięknie. Tak, i się wyróżnia. Wyróżnia się, jest ładny. Na tle innych marek takich właśnie, gdzie mają jakieś tam korzenie chińskie, TRK moja była, no to dobra, tu i tu niby wtrysk ABS Boscha, ale TRK taki najprostszy, a tutaj możemy sobie odłączać na przykład pełne koło tylko do terenu. Ten monitor cały, te grafiki, to wszystko, jak to jest dopracowane fajnie. Naprawdę dalej wygląda jest to nieźle fajnie. wyceniony, chociaż drogi jak na tego typu konstrukcje. Właśnie rozmawiałem z chłopakami z jednego z lubelskich salonów, no dobra, powiem wprost, z motocykle Lublin.pl, bo oni są tutaj moim lokalnym dystrybutorem i chłopaki mówili, że wyceniony jest, ja zwróciłem uwagę, że jest wyceniony spoko, natomiast słyszałem opinię, że jest wyceniony troszeczkę za drogo, żeby konkurować na przykład z Wistromem 650, starym DL-em, który jeszcze jest w ofercie Suzuki, który jest tylko troszeczkę droższy, nie? Wiesz co, wydaje mi się, że moje takie przemyślenie, nie? Że na pierwszy rzut oka żaden nie jest motocyklem terenowym. Na pierwszy rzut oka tak. Żaden nie jest, szczególnie jak sobie zobaczyłem tam brzusio na dole tego Escape'a, no tam są takie filigranowe plasticzki, tam trzeba by było naprawdę dokładać płytę i tak dalej, Bo to nie terenowiec, to jest adventure taki... Entry level adventure. Ja bym go tak nazwał, nie? Taki dla początkujących. Ale czy to jest źle wycenione względem Wistroma? Nie wiem, wydaje mi się, że całkowicie kto inny kupi Wistroma. Znaczy oczywiście tak, nawet nie wiem, patrząc na nas dwóch, siądziemy na jeden, na drugi motocykl i będziemy patrzyli na inne, znaczy dobra, jeśli ktoś patrzy czysto na Jezu, dobra, my akurat jesteśmy ekstremami, Kamil. Tak, dobra, ale nie, chodzi o to, nie, że dużo ludzi, ja zauważyłem, że biorą tylko czyste dane techniczne, że ten ma 5 koni więcej, to tego biorę, bo ten jest fajniejszy, bo a ten ma o 20 mm skok zawieszenia. Bo to jest stara Japonia, a to jest jakaś nieznana mi marka. No, jakby tak kupować motocykle, tylko rozumiem, to przypuszczam, żeby schodziła tylko jedna marka i tyle. I dlaczego byłaby to Honda? No, myślałem o Yamasze. O Yamasze? No, nie wiem czemu. Ja może bardziej poleciałem stereotypem, wiesz? Tenerka, jakoś tak. A, że tenerka, no. Jakoś mocno mi siedzi w głowie, bo cały czas przybąkuję sobie różne opcje, no miesza. Tak czy inaczej, pojawia się kolejna marka na polskim rynku. I wybierając sercem, to nie. Tak, pojeździmy, mamy zobaczymy. Włoskie korzenie, tak, mamy całkiem fajne bebechy japońskie, jakby nie było. Kurde, to jest łakomy kąsek do przemyślenia w każdym razie. Jest. I na pewno... jest na pewno bardzo blisko tego Wistroma i konkurencyjnie jakby nie było. No to jest ta grupa. No ta grupa, będą się tłuc, tak jak w każdej innej grupie, nie? Zgadza się. Może namieszać. Tak, można namieszać. I na pierwszym motocyklu widać, że mają potencjał, także zobaczymy jak to dalej pójdzie z siecią serwisową, siecią sklepów, bo jak teraz jest tego mało. Ale każdy ma jakieś początki, prawda? Jak jesteśmy we Włoszech, nie mogę się Wam nie pochwalić. W kioskach macie świat motocykli, ale nie wszędzie w kioskach. Szukajcie w Lublinie już, nie ma sensu, wszystkie wykupił. Mówiłem narcyz. Cały nakład jest już u mnie w bagażniku, nie? Testowałem Ducati Multistrada V4 Rally w Sardynii. Tak jest. Ładne obrazki, ładny motocykl. Kurde, niesamowity experience.
kurde, co o tym powiedzieć tak naprawdę? Nie wiem, to trzeba obejrzeć po prostu, Nie. przeczytać na ADV blogu, zobaczyć na kanale, czy na świecie motocykli, to nie wakowanie, żeby nie było. Tak, i u Michała na kanale, bo też powiedział czysto od siebie, bez żadnego dodatkowego montażu. Co ciekawe, jedyna lojalka, jaką podpisywałem na wyjeździe, to była lojalka odnośnie terminu rozpoczęcia publikowania jakiejkolwiek treści. No tak, bo to było embargo, nie? Embargo, tak. To tak a propos, jakbyście pytali, czy mogłem mówić co chciałem mówić. Mogłem. To, co mówisz, Nikt nie mówił tam po polsku. Tak. Dlatego nikt tak by nie skumał. Koza? Jakie koza? Jaka koza? Nie no, trochę koza, bo wysoki. Jak dla kogo? O, no Sorry. tak, sorry. Słuchajcie, czy nowe multi będzie rewolucyjne? Nie wiem, Z ale technologicznego punktu widzenia. z technologicznego silnik punktu widzenia silnik tak. Jest ten top of the top, jeśli chodzi o założenie konstrukcyjne, tak? Tak. Niedoskonałe jedynki, prawie doskonałe dwójki, czwórki, które niby są super, ale też mają swoje problemy, tu fałeczki i dopiero czwórka Widlasta jest uznawana za najlepszy silnik pod słońcem, za najlepszą konstrukcję pod słońcem, najmniej obciążoną pewnymi problemami, więc pod tym kątem No, bajka. a ta V4 w Rally ma jeszcze do tego dopakowane tyle systemów i robi takie cuda, że się w głowie nie No mieści. właśnie. Jeszcze śmiesz mi się chce z mojego podwórka czysto chińskie 1200 V4. To też jest rewelacja. Tak Też jest chciałem rewela? o tym- musiałem, no nie wiem, jeszcze nie widziałem, bo jeszcze nie widziałem Aha. filmów. Jak na razie wiem, że w jednym nadwoziu prowadzi się tragicznie i tyle, ale o silniku nie usłyszałem żadnych opcji, ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Nie, Może no, trafi do nas też. Ducati Rally, fajnie, możecie poczytać, obejrzeć i usłyszycie same superlatywy. To, co mi się podobało, to w zasadzie jak to usłyszałem, to nie wiedziałem, jak się do tego odnieść, ale w sumie z perspektywy czasu powiem Ci, że chyba mi się podoba ścieżka, jaką obiera sobie Ducati. W sensie? Oni tak naprawdę rzeczywiście idą w tą stronę, w którą poszły marki super samochodów, nie? Mhm. Małe nakłady, drogie pojazdy, Okej, ale prestiżowo. prestiżowo, tak. No, I nie gonimy kotka, kurde, z Wistromem, nie? No bo to nie jest przecież, to jest droga marka, no jeśli tym bardziej na polskie warunki, więc kurczę, to też ma swoje zalety, nie tylko, znaczy u nas to u nas, mniej tego zejdzie, to bo jakby inne budżety może są brane pod uwagę. Za granicą na bogatszych rynkach z drugiej strony też znowu robi się bitwa o te sprzęty, bo nie każdy dostanie, są limitowane. A, no w pewnym właśnie. sensie. To też napędza. Myślę, że trochę tak. I podoba mi się to, że właśnie nie idą w tą taką gonitwę, to zróbmy więcej i troszeczkę taniej, nie? Ale wiesz, ja często, znaczy mi się podoba w motocyklach, którymi jeździłem do tej pory, że nie jest oczywiste, że znajdę drugiego takiego na drodze. Aktualny motocykl jeździłem wyjątkowo długo, już mnie wkurzało, że co chwilę widzę takiego samego, mijając go gdzieś tam po Kup sobie Warszawie Biga, jeżdżąc. stary, kurde. Próbuję, ale to ciężka sprawa, żeby coś ładnego dorwać. W Polsce jest 13, nie? Więc Tak? nie, no jest No, troszkę, nie, troszkę no. więcej, jest troszkę Tak mi więcej, się nie? wydaje, Ale ale pamiętam, Na drodze 3, znaczy na ogłoszeniu. pamiętam, że jak rejestrowałem swojego w Puławach, to pani mi powiedziała, że są w mieście jeszcze, znaczy w powiecie, Mhm. że były jeszcze dwa. Jeden był na mojej ulicy. Aha. Drugiego widziałem tylko raz, jeden na mieście przypadkiem i to było No tyle. to ja jeszcze czasami widuję na po ulicach Warszawy, żeby coś tam mi przejeżdżało, ale tak, żeby kupić byłem blisko, stwierdziłem, że nie, to coś innego muszę znaleźć. Kupiłem też Suzuki, ale XF-a 650. Było fajnie, ale ten Big mi gdzieś tam siedzi jeszcze w bani. No To nie jest kolejna rzecz poza nazwą związaną z kanałami naszymi, która nas połączyła w pewnym sensie. Także Bigosy. być może jeszcze Bigos wyląduje w moim garażu. Czemu nie? Mam MZ, mam Jawę, mam No tam nie, pierwszą do motorynę. czego mnie przystawiasz, wiesz, No, stary. no ale to wiesz, no to kurde, muszę kolekcję powiększyć. Ale MZ, Jawa, co jeszcze jest? Helka, Osa, Współczesny klasyk. Ogar. Cóż mamy dalej? Cóż mamy dalej? Dalej mamy masę wypadków w Polsce i przejście do ważnego tematu. Tak, ważny temat. Coś, co w ogóle myślę, że jakoś będzie się ewoluowało, może będzie stałym częścią programów. Wiecie, to na pewno sami widzicie. Niejednokrotnie ja dostaję komentarze, że coś robię źle, niedobrze.
na filmach, że ostatnio się kłóciłem z gościem, nie kłóciłem się, ale dostałem reprymendę, że jeżdżę nie trzymając kierownicy jedną ręką, albo w ogóle puściłem kierownicę ręce z kierownicy na motocyklu. No dobra, jest to poniekąd niebezpieczne, ale byłem na pustej drodze, więc kwestia perspektywy. Niemniej jednak faktycznie może na filmach nie należałoby czegoś takiego robić, a często Tak. zauważamy filmy dużo bardziej przeginające pałę. No i tak nam się urodził troszkę temat ostatnio w trakcie naszych prywatnych rozmów. Tak, że jak bardzo to się, wiecie, to co widzimy na ekranie, my jeszcze, albo nasza grupa wiekowa, czy naszych oglądających, ale Tak. patrząc na demografię tak poniżej 18 lat, jak bardzo to się odbija na nich i jak bardzo oni chcą to naśladować. Nie będziemy pili tutaj do konkretnych kanałów, tak, czy do konkretnych jakby Filmów, czy filmów, czegokolwiek. bo to też nie o to chodzi. Generalnie trochę mi się to urodziło, jak nie wiem skąd nam się, bo to zwykle nam się plotą te tematy, jak rozmawiamy sobie prywatnie. Tak, a jeszcze przeglądamy jakieś Instagramy i tam Tak, podobne tak. rzeczy, także tych tematów nie brakuje. I generalnie jakoś tak mi się urodziło w głowie, że ja też jakiegoś podcastu ostatnio słuchałem trochę na ten temat, że jakaś influencerka kompletnie niezwiązana z tematem motocykli, zupełnie, w ogóle inna galaktyka, nie? Ale generalnie poszło o to, że padły jakieś tam wyroki sądowe w związku z tym, co powiedziała i strasznie było dużo rozmowy na temat tego, że jednak influencerzy, youtuberzy, ludzie generalnie, którzy tworzą content do internetu, słowa i czyny tych ludzi przekładają się. Jeśli kojarzycie, to gdzieś tam kilka lat temu była strasznie duża akcja na temat patostreamów. O, tak. Odbiło się to po telewizji, jakie internety są złe, jak to w ogóle działa na dzieci i tak dalej, i tak dalej. I tak zacząłem się zastanawiać. Właściwie też oglądaliśmy jakieś rzeczy w trakcie rozmowy i tak mi się urodziło w sumie, że nikt nie mówi o odpowiedzialności tego, co się publikuje w internecie na motocyklach. Chodzi generalnie o robienie różnych rzeczy tymi motocyklami. Przeginanie pały, mówiąc kolokwialnie. Przeginanie pały, nie? Czy to po mieście, na drogach publicznych, czy też, no nie oszukujmy się, enduro, kurde, gdzieś w lesie, nie? Tak jest. Wiemy, że fajnie się klika. To na pewno, bo wirale się robią. Wirale się robią i tak. tak, to fajnie wygląda i wiecie, fajnie klikają się takie naprawdę grube akcje, jakieś takie rzeczy, ale troszeczkę chyba nikt nie mówi o tym, że potem ogląda to te powiedzmy 20, 50, 100, 300, 400 tysięcy ludzi i kurczę, nie wszyscy biorą pod uwagę, że pewne rzeczy są na przykład zrobione na 17 dublu przez gościa, który ogarnia i jeszcze Tak, od lat. od lat. No tak, od lat mają wypracowane pewne rzeczy. Nie wiedzą Więc ile razy było w top i Tak. co połamał i jak wiele razy, ile to kosztowało. Tak. No mówił o tym, nie? Bo to o tym głośno nikt nie powie przecież. I to jest jedna strona medalu, ale druga strona medalu to są też te kanały, które publikują bardzo dużo treści właśnie takiej szokującej, kontrowersyjnej, która fajnie siada, bo nie wiem, czy oglądałeś kiedyś, ale swego czasu trafiłem na 1 czy 2 kanały z Brazylii. O Jesus, cały czas jednego gościa podglądam. Co goście lawiruje tam. w ruchu, wiecie, gdzieś Rio, czy Brazylia, czy inne wielkie miasto i kolesie tam naprawdę potrafią lecieć 2 paki i jeszcze wywalać na koło w stojącym korku. Tak. Absurdy. I takie rzeczy się klikają, nie? Ludzie to oglądają. Nikt nie mówi potem na przykład o tym, że jak się nad tym zastanowicie, to na takich kanałach nigdy nie widać twarzy, rejestracji ani prędkościomierza. No. A prędkościomierz czasami widać, widać. ale po 2 poprzednich kwestii nie widać, więc ciężko takiego gościa namierzyć, czy jakoś zdjąć, aczkolwiek no, nie wiadomo ile Ja myślę też, że nikt nie na... zastanawia się, wiesz, nad tym takim elementem. Teraz brzmimy pewnie trochę jak stare dziadki i pierdziele, że nam się nie podoba, nie? Ale zaraz powiem jakby skąd ten temat i dlaczego zaczynamy tak może trochę od tyłu. Chodzi o to, że jeśli przełożymy to na przykład na enduro, na jazdę po lesie i
to jest temat, który nawraca i nawraca, jazda Tak. po lesie i założę się, że za chwilę ktoś napisze, o przecież po lesie to w ogóle nie można jeździć, więc o czym my mówimy, o jakim temacie, jakiej jazdy. Chodzi o to, że jeśli, słuchajcie, no ktoś wrzuca naprawdę porąbane akcje, nie? I one idą w virala i dzieciaki potem lecą, tatę, kup mnie KTM-a 125 i też jadę orać pole. Mieliśmy dosłownie tutaj przed chwilą z Robertem rozmowę, gdzie miał gości na CRF-ach, na motocyklach, pojechali gdzieś tam legalnymi drogami tutaj w okolicy, wyskoczył na nich chłop z siekierą? Coś takiego. Coś tak. takiego. Z Przyczyna widłami. była taka, że rok temu jacyś kolesie tak zasuwali, pruli przez las, że wystraszyli mu córkę, która uskoczyła przed nimi, przewróciła się, połamała rękę. Mhm. No i teraz jest kwestia taka, czy fajnie wygląda, jak idziesz na pełnej bombie bokiem przez las między drzewami? Oczywiście, że fajnie wygląda. Wygląda ale- rewelacyjnie. Tylko że potem ja na przykład sobie pojadę w miejsce, gdzie wiem, że mogę sobie coś takiego Znaczy, zrobić. no właśnie tak? w kontrolowanych warunkach, to ma wszystko ręce i nogi. a- Nie jesteśmy święci, my też tak robimy, No, ale no niekoniecznie tak. musimy robić to pod kątem, żeby się klikało, raczej pod kątem tego, żeby gdzieś tam, no chyba w sumie sami doskonalić to, co potrafimy robić, a też na testy to czasami wpływa, jak motor się prowadzi. I jakby pozwala to coś powiedzieć więcej o tym sprzęcie. Tak, jeśli go pociśniesz gdzieś tam w okolice jego limitu, Co nie? niekoniecznie musi być pokazane, to raz. Dwa, musi być to w terenie, który pozwala na takie coś i, no bo to kurwa, jakieś myślenie nad konsekwencjami tego, No. ale to jedna strona medalu, właśnie to, co jest pokazywane, a druga strona, jak to się odbija na szerszej grupie, bo jedni będą to naśladowali, a z drugiej strony to naśladowanie powoduje, że nasila się później nagonka na nas wszystkich Tak. motocyklistów, tych Bogu ducha winnych. Na przykład ostatnio Angry people versus bikers. Tak. I to zaczyna się robić efekt takiej kuli śnieżnej. Ktoś wrzuci zarąbiste katowanie po lesie, część ludzi pojedzie próbować robić tak samo, wpadnie na jakichś Bogu ducha winnych przypadkowych ludzi, z którymi no, powstanie konflikt, tak? Bo jedni nie chcą, żeby drudzy tam byli. Potem ktoś to nagra i wrzuci filmik do internetu znowu, że ci źli ludzie atakują nas, biednych motocyklistów, którzy tylko chcemy se polatać. Ogląda to następna rzesza ludzi tak jest. i już za automatu potem na przykład dzieciaki wyjeżdżają z nastawieniem HWDP. Tak, dokładnie. No właśnie też, no, jak widać konfrontację między nimi często na takich filmach, nie? Że No. od razu z automatu ten policjant jest zły, niedobry. Ten leśnik to już jest w ogóle najgorsza menda, bo cię zatrzymała, bo ci chce mandat dać. Kurde, jeszcze nigdy nie dostałem mandatu za jazdę po lesie, bo A i- przejechałem jakąś drogą. Słuchajcie, a propos tego, że nie jesteśmy święci. Ja tego nie robię, żeby tam specjalnie wjeżdżać, ale znaczy specjalnie wjeżdżać. Czasami specjalnie wjeżdżam na zamknięte drogi, na przykład przeciwpożarowe, żeby sobie nagrać gadkę dookoła motocykla. I coś takiego możecie zobaczyć na moim filmie z recenzją Suzuki DR650 SE. Tam w miejscu, w którym stoję i gadam, stoję tak na zamkniętym fragmencie drogi, za szlabanem i sobie gadam. Dlaczego? Bo mam ładne ujęcie i nie mam nikogo dookoła siebie, kto będzie mi przeszkadzał, przejeżdżał. To z kolei akurat było na teście Tenery 700, gdzie byliśmy tak, przy jest. publicznej drodze i tam ciągnik jechał 3 razy w ciągu jednego zdania, które wypowiadałem, nie? Nieistotne. I wtedy tego dnia, kiedy to tam kręciłem, podjechała do mnie normalnie straż leśna. No, ale I zapytali, w normalnym. cześć, co tam, nie? A ja mówię, że sobie tutaj wjechałem te 50 metrów za szlaban, żeby sobie postawić motocykl, żeby mi nikt nie przeszkadzał, bo robię recenzję motocykli i sobie tutaj kręcę. Zobaczyli kamery, pogadali, zapytali o motocykl. Na koniec powiedzieli mi, jak wyjedziesz, to zamknij za sobą szlaban, on jest otwarty, to po prostu go przymknij za sobą, żeby wyglądał na zamknięty. Tak. Cześć, miłego dnia i naprawdę nie ma problemu. No naprawdę tak jest, kurde, trzeba gadać po prostu, rozmawiać z ludźmi i tyle. Zawsze się idzie gadać z każdym. Mamy takie wrażenie, że jakoś, znaczy, no, nikt negatywnie nie wyskakuje, chyba że naprawdę odwalić jakąś grubą akcję i to wtedy... No, ale to cały czas odbijamy się od tego, że niektórzy ludzie publikują w internecie rzeczy o pewnych zasięgach, czasami mniejszych, czasami ogromnych. Nie wiem, Kamil, może dlatego, że motocyklowy YouTube w Polsce jest jeszcze tak mały, że nie robimy milionowych wyświetleń i nikt nie zwraca na to uwagi? Nie wiem.
Wiesz, mówi się dużo o dramach jakichś tam influencerów, wiesz, lewych zegarkach, jakichś lokowanych dziwnie produktach, albo no tak jak dużą rzeczą były te patostreamy i tak dalej. O motocyklach się nie mówi, a mam wrażenie, że troszeczkę to jednak tak działa, bo jak pogadasz z młodymi dzieciakami, no to ich jara, kurde, wyjechanie na gumie, nie? Jara ich cioranie po lesie. A nikt nie mówi o tym, że jeśli duży motovlog jakiś nagrywa takie rzeczy i pokazuje, to ogląda go ileś tysięcy dzieciaków, które niekoniecznie muszą kumać, o co chodzi, nie? I napędza się spirala walki pomiędzy, nazwijmy to, cywilami a motocyklistami, pomiędzy nami a nimi. I taka polaryzacja jak w polityce. Na przykład nigdy nie zrozumiem niektórych wyborów politycznych Kamila, a jednak siedzimy przy tym samym stole, nie? Zdajemy sobie sprawę, że temat jest taki niespektakularny, nazwijmy to. Ale do ugryzienia i warty pociągnięcia, Tak. rozłożenia na czynniki. Ja cały czas, wiesz, Kamil, utrzymuję i nawet jak prowadzę szkolenia, nie? I targam ludzi, czy jechaliśmy majówkę i jechaliśmy gdzieś tam tymi leśnymi drogami i okej, one są legalne, mamy prawo tam być i nikt nie ma prawa nas stamtąd wyrzucić, nie? Ale tak na dobrą sprawę do czasu, bo jeśli będziemy toczyli bezsensowną krucjatę w oparciu o własne ego, że nam się należy, bo jesteśmy wielkimi rycerzami na stalowych koniach, to znaczy ja się boję to powiedzieć w internecie, nie? Wprost, ale chyba trzeba to nazwać wprost. Ja się obawiam, że w pewnym momencie ktoś powie basta, koniec i to nie my jesteśmy tutaj kimś, kto ma cokolwiek do powiedzenia. Zgadza się. Założą nam twardego bana jak w Niemczech. Tak, bo będą wiedzieli, że się dzieje samowolka i tą samowolkę trzeba będzie przyhamować troszkę. I tak naprawdę jedynym, co możemy robić, żeby zatrzymać ten taki dalej, no nazwijmy to, trochę zahaczy o politykę, nie? No troszkę tak. Ten taki niedoskonały i trochę zabałaganiony, ale jednak kompromis status quo, tutaj mówię na przykład o kobietach, nie? To Tak, się wytnie, nie? Tak. Ale wiecie, o czym mówię, nie? Był pewien jakiś taki nie za idealny, ale mimo wszystko kompromis, no i nagle coś brzdękło. Tak. No i obawiam się, że niestety motocykliści absolutnie nie mają nic do powiedzenia w temacie utrzymania status quo tego. Nie jest nas jeszcze za mało i Nic nie właśnie, znaczymy, nie? Tak, dokładnie. A jeszcze tym bardziej, jak będziemy mieli słabą opinię wśród większości, to tym bardziej nie będziemy mieli nic do powiedzenia w tym No temacie. i im bardziej będziemy sobie robili taką opinię, Dokładnie. tym gorzej. Ale koniec ze cmentami. Słuchajcie, przejdźmy do tematu kolejnego, do roastowania. Postanowiliśmy sobie z Kamilem, że zrobimy sobie taki konkurs Hot or Not i ponieważ jednak kanały są o motocyklach, to pogadajmy o motocyklach. Tak jest. O to tu mi chodziło. Wybieramy sobie po jednym motocyklu hot. Z ostatniego czasu. Z ostatniego czasu, z tego co ma nadejść, premier, z tego co dopiero co się pojawiło. Albo co wyhaczyliśmy Albo po co- prostu w internetach, co nas, Dokładnie. co nam się spodobało. Tak, i tu będzie też element mówienia o tych motocyklach, o których nie warto mówić szeroko. Tak jest, tak jest. Kamilu, twoje hot. Hot, Kowe, 450. Świetnie wyglądające sprzęty. Specyfikacja rally. Specyfikacja rally, tak, bo generalnie brali przecież udział w Dakarze i nawet dojechali do końca. Na trzy Wszystkimi maszyny. trzema. Tak, wszystkimi trzema maszynami. Faktem tam troszkę, oni nie szli na wynik, a raczej na sprawdzenie tych maszyn, ale to i tak jest imponujące, co osiągnęli. Poza tym w kontekście filmu, który robiłeś odnośnie idealnego motocykla, no to ten się zbliża bardzo mocno do tego... Tak, 800X, nie? No. Bo w tej chwili, nie wiem czy śledzicie, 450 zbierane są już zapisy za Tak. granicą. W Polsce jeszcze nie ma importera. Tak, więc super ciekaw jestem, jak to pójdzie, czy coś się wydarzy, że pozostanie tylko import tego z zagranicy, bo jakieś pojedyncze sztuki do nas wpadną. Ale w kontekście idealnego ADV-a 800X, który tak naprawdę jest wielką niewiadomą, dlatego że został pokazany na kilku filmikach z Chin Tak. promocyjnych. Na ich oficjalnej stronie jest I nie wiemy, ale zgadzam się totalnie, że Kowe
i 450 i 800X Tak, jest tak, hot. tak. Chociaż ja bardziej 450, nie wiem, gdzieś coś mnie do niej ciągnie, ale 800 też fajnie wygląda, chociaż troszkę za A mała. wiesz, Może że w dlatego na nią nie specyfikacji, wiesz, że w specyfikacji Pro ta 450 byłaby pod twój rozmiar? patrzyłem. Tak, Ona ma tak. jakiś absurdalny poziom siodła. Widziałem tego Chińczyka, jak tak siadał na każdą z tych wersji i coraz więcej mu brakowało do gleby, także wyglądało, że nawet na mnie byłaby dobra, a właśnie 800 wyglądała troszkę na mało. Tak, Na 800 zbyt wygląda na kompaktową, nisko. ale to też nie wiadomo, kto tam na niej siedział, także może wcale nie byłaby Z taka zła. 450 jest jeszcze jedna rzecz, która jest mniej hot. Kosztuje połowę tego, co KTM Rally Replika. No to żeś pojechał. Zaraz się odezwał. Jak to KTM? Czekaj, to nie ostatni KTM. No, sorry, zaraz Jest- będzie tak. Tak. Hot or not. I a propos lokowania motocykli i produktów, to se chyba pomarańczowymi nie pojeździmy. Może być ciężka. Ale pomarańczowi zawsze mogą zmienić nasze zdanie w tym temacie. Jak No. pięknie to ująłeś. No, ja nic nie sugeruję. Przecież. Mój hot. Tak. Kurde, to może pomarańczowi zmienią zdanie, bo trochę od pomarańczowych. Bo mój hot to będzie Husqvarna Norden w wersji Expedition. I już Wam tłumaczę dlaczego. Dlatego, że widziałem ją na żywo. I wygląda 2 razy bardziej obłędnie niż na zdjęciach. I ta nowa okleina, nowy schemat kolorów wygląda obłędnie, No, przepięknie. dodatki. Cały motocykl jest tak piękny. No to ja już Ci mówiłem, to jak Tak. wcześniej rozmawialiśmy, że jeszcze zanim się pojawiła oficjalnie na rynku, Michał chciał, żeby zrobić mu do świątecznego takiego odcinka taką szybką rzutę i motocykl Twoich marzeń. To właśnie wymieniłem Nordena, bo to, był Tak. to była ta maszyna, która od samych zdjęć, od samych tych pokazanych na początku już ja to chcę mieć, to mi się podoba. Trochę teraz mi się zmieniła koncepcja troszkę motocykla, więc stąd właśnie kowę na przykład 450 i 800, ale tak, ale maszyna jest fajna, plus jeszcze doposażyli ją, dopasili ją. Dopasili ją i skasowali mój największy zarzut z testu standardowego Nordena. Co tam przyczepiałeś? Kanapa? Nie, Co tam jeszcze kanapa to była jedna z najlepszych na świecie, na jakich siedziałem. Zmienili WP Apexy na A, Explory. dobra, fakt. No, fakt. Mówię, że to taki bardziej No taki szosowy niż ten terenowy. Apex pod Nordenem w terenie, jak się szybciej jechało, próbował się zachowywać No trochę swoją jak drogą kondom. dobrze powiedziałem, kanapowiec. No, Tak, kanapowiec, tak, no. Ale nie podobał mi się, mój główny zarzut był w kierunku zawieszenia, że wsadzili po prostu, nie tyle w kierunku, wiesz, samego Apexa, nie? Mhm. Tylko w kierunku tego, że wsadzili nie to, Niedopasowane. co trzeba, nie? I Expedition dostał już Explora w specyfikacji na ten rok. I dla mnie, no, ty zabrałeś kowę, to dla mnie takim moim propsem, moim hot jest Fakt. Norden w wersji Expedition 2023. No to przechodzimy do tych fajnych. Not. Do tych notów. Do tych notów. Fajnych jak To ja fajnych. pociągnę temat. Bo zacząłem od tego, że kowa jest połowę tańszy od Rally repliki od KTM-a, potem spropsowałem Nordena, który w sumie jest KTM-em. A teraz wracamy znowu do pomarańczowych. 890 SMT, których niedawno pojawiły się już Piękny. oficjalne... Pięknie, kurde, jest tak piękny jak... Przychodzi mi kilka osób na myśl. Jak patrzysz Ale w dziurkę od klucza, bardzo daleka, z przymrużonymi oczami. Piękny. No nie, umówmy się, SMT-ki nigdy nie były ładne. No nie, no ale to też I w sumie nie o to KTM-y chodziło. nigdy nie były ładne. I też chyba nie o to chodzi KTM-owi, żeby był ładny. Nie ma być. On ma swoje inne zalety. Tak, Nie bez on- powodu niejednokrotnie te dziki, tak, mówimy Tak. na nie, także W każdym razie KTM pokazał 890 SMT. Możecie sobie też na oficjalnych stronach już go zobaczyć. Polskiej ceny jeszcze nie ma, ale znam brytyjską. Czy tanio, czy drogo? Tak przeciętnie powiedziałbym na ten standard. Natomiast nie wiem, pomarańczowi, zmieńcie moje zdanie, przyślijcie mi ten motocykl, może na żywo wygląda kompletnie inaczej i spodoba mi się, bo na materiałach promocyjnych wygląda brzydko. 990 SMT wyglądał brzydko, 950 SMT też wyglądał brzydko, no ale ten wygląda bardzo brzydko.
Jeszcze do tego mi się nie podoba ich system ten subskrypcji, ale to już chyba na kolejny odcinek, więc oni sobie nie są, nie ma dużo plusów na chwilę obecną, o których mógłbym powiedzieć. Znaczy, ten motocykl będzie miał na pewno jeden plus. Jeśli będzie jeździł, to będzie jeździł jak wściekły. No to na pewno. To na tak. pewno. No to właśnie to jest to, co możemy się spodziewać zawsze po KTM-ie. Tak, że Albo jeśli do tego jeździ, nas jest najlepszy na przyzwyczaja. świecie. Zgadza się. Jeśli I jeździ, jest najlepszy na świecie. to, że ma jakieś tam wpadki konstrukcyjne, każdemu się zdarza. To są takie czasy Wiesz co, mamy. na swoim Facebooku, jak wrzuciłem artykuł właśnie o SMT-ku, Mhm. jeden z moich widzów, znajomych zresztą, który sam jeździ 790 KTM-em, napisał, że ten motocykl jest bez sensu, bo nie pozbawili go wad wieku dziecięcego i rzeczy, które on akceptowałby jeszcze w 790, gdzie kupił jedną z pierwszych, to było ok, a teraz w 890 dzieje się dalej to samo i ja mu odpowiedziałem, że dla mnie KTM zawsze był taką marką, o której myślę w kategorii jeśli jeździ najlepiej na świecie. Ale mówimy tutaj o takim podejściu, to co wspominałem na przykład o podejściu do Ducati, że chcą być marką premium. KTM jest totalnie naszpikowany technologią, więc mamy silnik, który ma być najmniejszy, najlżejszy jaki się da. Ma No, generować z słuchaj. siebie, wypluwać tyle mocy i momentu. Zresztą widać, ile co się da. inwestują też, z czym się najbardziej wiąże, znaczy dla mnie pierwsze skojarzenie z KTM-em, no to Dakar. Rajdy terenowe i to takie naprawdę na bogato, na grubo, tak? I Tak, no ale z wieloma sukcesami. RC8 jakby z korzeniami w MotoGP, tak? No właśnie, no. I teraz tutaj to wszystko się miesza, więc KTM-y zawsze były takie z mojego punktu widzenia mega wyśrubowane i jeśli idziemy na performance i okrasimy ten mega wyżyłowany silnik toną najnowszej technologii, to co może pójść dobrze? No. Jakby, Coś, no Nie? musi się to przetrzeć troszkę. Jakby. nie wiem, czy to musi się przecierać, wiesz? Wydaje mi się, że też ludzie, którzy kupują KTM-a, też to biorą na klatę. I znowu wracamy do tego samego. Czy to musi być idealne i czy musimy mówić, że to jest idealne? Dla każdego coś dobrego się znajdzie. Nie? Ja bym powiedział tak przy Stary, obecnym stanie ktoś- rynkowym. Tak, ktoś, wiesz, kompletnie nie liczy się dla ciebie jakby niezawodność tego motocykla, bo potrzebujesz performance i idziesz kupujesz pomarańcze, nie? Chcesz mieć spokój i jeździć jak dziadek, idziesz kupujesz sobie Suzuki, jest okej. Dokładnie tak. Nie? I wiesz, że Suzuki ci się za 1 000 000 kilometrów nie zepsuje. Zgadza się. I będzie git. I pytanie, czy KTM musi to poprawiać i iść po niezawodność? Znaczy myślę, że pewnie do pewnego momentu tak. Coś tam muszą poprawić, takie upierdliwości, wiesz, takie, które faktycznie każdego zagorzałego fana nawet będą denerwowały, jeśli coś takiego się pojawia. A wiemy o takich sytuacjach, że się pojawiały. Nie? Pojawiały się. Tak. Więc dopracowanie takich detali tak, a z drugiej strony, no, jeśli dostajemy Wyczynówkę. najfajniejsze. Tak, Najfajniejszy ja motocykl. to zawsze swoim klientom powtarzałem na serwisie, że czy da się coś tam stuningować. No proszę pana, da się stuningować, da się wyczynowy sprzęt z tego zrobić, ale proszę wziąć pod uwagę, że wyczynowy motocykl to wyczynowy portfel do niego trzeba mieć jeszcze przy okazji. Więc no, Tak. nie ma coś za coś, tak, że to będzie wieczne i najlepsze, znaczy najszybsze, najmocniejsze. Coś za Nie coś. no, KTM-y najlepiej skaczą, najlepiej biorą zakręty, najlepiej rzucają bokiem, mają najfajniejszy balans. No, skądś ta opinia się wzięła o nich. No, więc, No, więc to nie no, dostanę słuchajcie, płaca. miejsca, którymi każdym innym motocyklem jedziesz i musisz zwracać uwagę na to, jaką masz trakcję, jak przez to przejeżdżasz, KTM to przefruwa, nie? Albo przelatuje. No i nazywa się dzikiem, tak? I tak jest. Nie? No i jeśli jeździ najlepiej. A jak nie jeździ, no to niestety, no trzeba mieć do wyczynowego sprzętu wyczynowy portfel i Nerwy. nerwy. I Yamaha w garażu. O. To chyba Ale naprawdę... zmieniłeś zdanie, już nie Honda. Ten siła perswazji. siła perswazji. Tak, Wytnę to. tak. No. Twoje not, Moje bo jest not? spektakularne. No tak, znaczy, bo to generalnie materiał, który gdzieś tam niechcący mi wpadł w oczy i mnie zaintrygował dość mocno, mocno z mojego podwórka, wiążący się bardzo gęsto z praktycznie wszystkim, co tutaj mówimy.
i kopiowaniem takim bezczelnym chińskich motocykli. Jak wiecie, z mojego kanału ja z tego się wywodzę i jakby to jest moim tam konikiem, no bo z tym jest moja praca związana bardzo mocno, więc lubię takie ciekawostki i na przykład chińskie Harley ostatnio mi wpadły w oczy. 500, 800 silniki, ale wygląd 1:1 zerżnięty z oryginalnego Harley'a. No, kuźwa, zmieni znaczki i jesteście, nie wiecie co kupiliście, skąd oni czerpali inspirację, nazwijmy to ogólnie, tak? Nie lubię, ja wiele razy takie coś się pojawiało, na szczęście to szybko znikało. Ja lubię motocykle właśnie jak Benelli, które Chińczycy poszli sobie, kupili Włochów, zrobili fajny motocykl, fajną serię motocykli. Morini to samo, SWM to samo, zachowali jakąś tam taką Fantik. Kolejna włoska firma. Tak, no właśnie, no tam to jest ich masę. No teraz jeszcze lepiej, bo przecież jest to MBP, czyli Tak. grupa, z której wywodzi się Benelli, Keyway i teraz pojechali do Włoch, tam założyli swoją siedzibę, tam podobno projektują i zrobili, co ciekawe, 1000 V-kę. I mają właśnie Cruisera i Adventure'a, które no też troszkę jakby, jak przymkniecie oko, jedno to taki 1050, tak? To jest Suzuki? Bistro? 1050 to nie. Teraz już 1050. 1000, no właśnie, no, ale teraz tak, no ten najświeższy jest 1050, tak? Też taki trochę nawiązujący, ale z takim fajnym sznytem. Nie bezczelnie skopiowany, tylko podobny. Chociaż w Adventure'ach słowo podobne to do każdego można w sumie było, bo te dzióbki one są aż zbyt mocno się zakorzeniły. Jak ktoś zrobi coś fajniejszego, to nagle się wyróżnia na tym tle. Bo nie ma dzióbka. Także, tak, bo nie ma tego dzióbka, no właśnie. I to już jest taki, już idziemy trochę w innym A kto stworzył kierunku. dzióbki? Ha. Ducat przecież chyba, daj. Suzuki. Suzuki. Bigos. A nie, no fakt. Ja patrzyłem teraz w tych nowszych sprzętach, to znaczy dlaczego? Bo Benelli mi się właśnie, ta RK mi się najbliżej, taki upośledzony, krewny multistrady trochę. Ale Multistrada bardzo późno dostała dzióbki. No tak, no bo... W drugiej generacji dopiero. Multiplan była jeszcze To jest EB. kwestia ostatnich nastu lat. No dobra, no to tak, no to Bigosik tak, faktycznie, bo 650 jeszcze nie miał, one miała ten taki No nie, płaski, 600, 650 żaden nie miał. Mało tego, ciekawostka do dzióbków w Bigosie. Dziób w Bigosie był w tamtych czasach, czyli na przełomie lat 80. i 90. tak szokujący, że ludzie go nie chcieli i wychodziły fabryczne owiewy kasujące dzióbek. O matka. Ale powiedz coś więcej o tych Harley'ach jeszcze. O tych Harley'ach? No co, no fabryka, z którą mamy do czynienia w Polsce, aczkolwiek tylko w przypadku 125 i to całkiem naprawdę, powiedziałbym, dobrych 125. No, a mają właśnie serię motocykli zerżniętych totalnie. Jeden fajny sprzęt, który wyróżnia się, bo jest takim, kurde, z Mad Maxa jakby wyciągnięty taki no niby chopper najbardziej do niego pasuje, łamane przez cruisery, najważne. I te niestety nie są dostępne na Europę, może i lepiej. Ale no chociaż, kurczę, no to fajnie byłoby zobaczyć. A ja już widzę te ogniki w twoich oczach, nie? Nie, no, trochę... bym się zobaczył. Trochę shitowa ta forma zerżnięcia Znaczy, wszystkiego, wiecie, z Harley'a Davidsona, nie? No ale w sumie to jest... Znaczy nie chciałbym go pod kątem wizualnym, ale pod kątem technicznym zobaczyć, co oni wymyślili. Chociaż te silniki też nie są genialne, no bo 800 Widlasta dwójka chłodzona cieczą o mocy 65 koni. No to... Przypomnij mi, ile miały Sportstery. No, nie wiem, nie pamiętam. Wiesz ale co, no też... oglądałem nie, zaraz, dobra. Oglądałem ostatnio materiał na temat MT-07 i na temat nakedów od Yamaha i dlaczego MT-07 po prostu jest teraz wyznacznikiem trendów na rynku, nie? To, nie wiem, ktoś z zagranicy to robił. I gość powiedział, że gdzieś na przełomie lat 70. i 80. Yamaha wypuściła jakąś tam nową generację, odeszli od dwusuwów w ogóle i wypuścili właśnie chyba Parallel Twina. Poprawcie mnie, jeśli ktoś siedzi w klasykach japońskich, to napiszcie, o których chodzi, bo w tej chwili z głowy sobie kompletnie nie przypomnę. W każdym razie chodziło o to, że gdzieś na przełomie lat 70. 80. Yamaha wypuściła motocykl, który generował coś
50 parę koni i ważył około 150-160 kg, czyli dawał taki współczynnik mocy do masy, jakiego nie osiągnął żaden Harley po dziś dzień. I to było to porównanie. Trochę tak. Słuchaj, jak pierwszego Harley'a dostałem do testów, ja byłem kompletnie nieprzygotowany na to, co ja, z czym ja, Wiesz co, ja miałem jakieś oddajmy założenie Harley'a, że to jest No. duży silnik, mocny, mega Moment. moment, tak, i na pewno ma masę mocy. Jak zobaczyłem potem specyfikację, ale fajnie jeździł mimo wszystko. Ale ta marka też, Wiesz ona, co, to nie- znowu, nie- ona ma coś w sobie takiego, że i tak, tak. Lowridera Ona- na przykład bym chciał mieć. ale widzisz, no i na przykład kompletnie nie potrzebujesz tam tej mocy. Nie, ale nie potrzebujesz. robisz, to jest Chociaż ciekaw motocykl jestem- wow, po prostu jak dla mnie. Tak. I wracając, bo wiecie, łacha drzeć z Harley'a łatwo, nie? Bo podnóżek od choćby Sportstera waży mniej więcej tyle, co fotel z tego autobusu. ale, No, niestety. ale z tym współczynnikiem mocy do masy, no jednak Pan-Am i Revolution Max. Nie, no Tu już idziemy w totalnie współczesne. To już wiedziałem, na co się szykowałem i No. to nie, znaczy ja nie rozumiałem, od czego się ludzie czepiali, ten pan Amerykan. Strasznie płyniemy z tematami. No, tak, Ale ale może to o dobrze. to chodzi tutaj w tym wszystkim. Mamy zaczepiać to, co nam przychodzi do głowy, a nie stricte według jakiegoś Właśnie. scenariusza. Piszcie w komentarzach, jaką formę byście chcieli. Czy żeby bardziej trzymać się jakichś założonych elementów scenariusza, czy żeby płynąć z rozmową, czy... Czy to ma być właśnie taka czysta, płynna forma podcastu, takiego bardzo na luzie? może? No tego chyba nie do końca ma. Ale opierając się na tym co robimy, i tutaj znowu możemy Was zaprosić na stronę advlog.pl, gdzie wszystkie te maszyny, o których mówiliśmy tutaj, są Tak. opisane. Wszystkie hoty i wszystkie noty są opisane na advlog.pl. Dokładnie. No I to są właśnie te ciekawostki, które gdzieś tam, wiecie, wygrzebujemy. Staramy się, znaczy te, które nam wpadają, bo nas ciekawią, a jak Was ciekawią, no to macie to wszystko przelane na ekrany swoich monitorów po odpaleniu naszej strony i no, miłej lektury, nie? I oglądania. I oglądania, tak, oglądania też. Słuchajcie, na dzisiaj to wszystko, co przygotowaliśmy Bo sobie. i tak było długo. I tak było długo. Coś mi się zdaje, tak. W ogóle długi dzień dzisiaj. Znaczy nie, no wychodziłem, było fajnie, 12 stopni, myślę sobie, okej, wyjechałem za górą i okazało się, że nie jest okej. Troszkę za mocno wiało, tutaj mamy, nie wiem, z 8 stopni. Ale pewnie. obiecane słoneczko wreszcie wyszło. No tak, i już zachodzi. Tylko świeciło mi w ryj teraz i się cieszyłem, teraz już zachodzi, tak nie, no dobra. Szmychnę. Masz dobry sprzęt. No, bo zontesik pójdzie. Zontesik pójdzie. Dzisiaj Czemu Kamil przyjechać, No, słuchajcie, z proszę Zontesem, nie? za małym motocyklem do moich gabarytów. Surprise, nie? Surprise. Słuchajcie, ponawiamy jeszcze raz naszą prośbę i naszą propozycję do tego, żebyście współtworzyli z nami ten format, bo zostawiamy go tak naprawdę bardzo Dlatego. tak, source. bardzo otwarty, Tak informatycznie pojadę, open source'owo. open source'owy. Tak, tak. No. Open source. Chodzi nam o to, żebyście pomogli nam tworzyć ten format i pisali nam, co byście chcieli od nas usłyszeć. I opinie nasze na jaki temat. A może macie jakieś problemy? A może przychodzi Wam coś do głowy, co chcielibyście, żebyśmy obgadali? Albo wygrzebiecie jakąś niesamowitą My się ciekawostkę. i tak tym zajmujemy. Chcemy to Tak. robić coraz bardziej profesjonalnie, coraz bardziej zaawansowanie w tym świecie motocyklowym i nie chcielibyśmy, żeby to było tylko dla nas ciekawe, ale przede W tym wszystkim dla świecie Was. motocykli. Wytnę to, nie? Mało. Wróćmy do tematu, bo zacząłeś Tak, mówić o tym, że chcemy to robić, wiesz, i tak się tym zajmujemy. Tak, a my chcemy to robić tak, żeby jak najbardziej się podobało tym, którzy nas oglądają, czyli tym, którzy już nas zauważyli i są z nami od lat i tym, którzy coraz to się pojawiają, przychodzą na nasze kanały. No więc jeśli coś chcecie konkretnego, dawajcie znać, może coś Dokładnie. tutaj podziałamy. Teraz jak to zrobić? Możecie to zrobić na kilka sposobów. Możecie napisać do nas maila, albo możecie Gdzie ta pisać do nas... wodzianka? Gdzie wodzianka, nie? Tak, z Nie tymi ma. banerami, logami, no bo przecież lokowani. Tak, dokładnie. Nie? Czekaj. Tak, Jak no, kawusia, słuchaj. to tylko w najlepszym miejscu. Dokładnie, nie? W Lublinie kawę dostaniecie, światem motocykli już nie. O, musiałeś. A co? Dobra. Dobra, macie słuchajcie, konkretnie. maile?
Możecie wysłać do nas maile znajdziecie na kanale i moim, i Kamila Na stronie. w sekcji informacje, Tak albo jest. na stronie advlog.pl w sekcji kontakt. Możecie też walić do nas DM-y na Facebookach, Instagramach, które wyświetlą Wam się teraz tutaj na dole, na kanale Fotomotoblog i na Alien Advlog. I kurczę, wracamy do Was za czas jakiś z częścią Tak. drugą. Z częścią drugą. Kolejną, tak, kolejną, po prostu kolejną. Po prostu kolejną. Tak, Ale po to prostu będzie kolejną. druga. To będzie druga, tak się składa. Nie da się, nie oszukamy matematyki. Matematyki nie oszukamy. Ale nie druga współpraca, bo myślę, że w międzyczasie zdążymy już, Myślę, że zdążymy? pogoda zdąży, bo to tylko to nas trzyma, nie oszukujmy Tak się w tym naprawdę, no. momencie, żeby się konkretnie pobawić i nie zmarznąć, bo ja już się telepię na samą myśl do powrotu do domu. Miało być, mamy maj, kurde, a ja podpinki zastanawiam się, dlaczego, czy dobrze, że wziąłem, czy nie. Nieważne. Tak, także... Chciałem mu pożyczyć kurtkę, ale powiedział, że nie, stary, dam radę bez. Co mi po krótkim rękawku? Kończmy to. Ara! Nara!